Żyjąc na islandzkim pustkowiu, czasem zastanawiam się, co musieli mieć w głowach ludzie, którzy setki lat temu dotarli na ten odizolowany, zimny kawałek lądu i postanowili, zamieszkajmy akurat tutaj. Obecnie mamy szybki internet, prognozę pogody na telefonie, a w kilka godzin dojedziemy samochodem na lotnisko, na które tanie linie dowożą corocznie miliony turystów, tłoczących się później wokół mniej lub bardziej popularnych atrakcji. Jednak nawet dzisiaj istnieją miejsca, gdzie trudno spotkać turystę. Dzień dobry, witam w miasteczku Dalvik na północy Islandii. Cóż tak interesującego jest w miasteczku Dalvik, że postanowiłem dziś was tu zabrać? Otóż najlepsze w miasteczku Dalvik jest to, że można się z niego wydostać. A może bardziej, dokąd można się z niego wydostać? Daleko na północ od wybrzeża Islandii, ponad 3 godziny rejsu promem, nad którego nazwą ktoś musiał bardzo długo myśleć, leży jedno z najrzadziej odwiedzanych miejsc w całym kraju. Ta jakże wyszukana nazwa Sæfari oznacza morską podróż. W sumie mogłaby chorobę morską też oznaczać, biorąc pod uwagę, jak spokojny jest Ocean Arktyczny. Legenda głosi, że w trakcie tego rejsu z pokładu można wypatrzeć wieloryby. No słuchajcie, jeden właśnie wyskoczył z wody, przeleciał tu nad dziobem i wskoczył z drugiej strony. No, zapomniałem nagrać. Na statku Sæfari można obejrzeć film o statku Sæfari. Dokładnie na kole podbiegunowym, spod fal Morza Grenlandzkiego, wyrasta samotny skrawek skalistej ziemi. To Grímsey. Coś sprawia, że aura wysepki, chociaż pozbawionej typowych turystycznych atrakcji, jak gorące źródła, wulkany, a już tym bardziej drzewa, rozbudzała moją wyobraźnię dużo bardziej niż wszystkie wodospady albo plaże, od kiedy tylko o niej usłyszałem. Kiedy pierwszy raz płynąłem tym statkiem, to tutaj zapakowana była choinka, ponieważ było to w grudniu, a na wyspie nie rośnie ani jedno drzewo, więc na święta musieli sobie importować. To tamtejsza społeczność i jej własny, równoległy mikroświat czyni Grímsey miejscem jedynym w swoim rodzaju. I pomimo zabawkowych rozmiarów, jest to świat zaskakująco w pełni funkcjonalny. Hello, yes, really? Nice to meet you, I'm Janek. I'm going to give you a lift to the house. Tego dnia jestem jedynym gościem kwaterującym się w miejscowym guesthouse'ie. My name is Kaka, like Lady Gaga, but I can't sing, you know. Fishing is our life. The fishing boats are outside fishing. They will be home between 3 and 5 to
bring the fish to the ferry. And how many people live on Grimsey? We are about 20 for the winter time and about 60, 70 summertime. Ah, okay. So for permanent, for all year long, there is only 20. And how many cars are there on the island? Too many. Too many. Yeah. Too many. There is a lot of traffic. We don't have any jacket. We just use our cars. And here is the guest bazaar. Okay, your room is either upstairs number 3, and there is a bathroom in the corner, yes, or downstairs here, number 2, and there is a bathroom at the corner. Wybieram najdalej na północ wysunięte łóżko w całej Islandii. Całkiem spoko. Witam w moim kawałku Grimsey. Najsłynniejsze miejsce na Grimsey znajduje się jeszcze dalej na północ niż mój pokój. Jeszcze zdążymy je odwiedzić. Tymczasem ruszam eksplorować centrum oraz południe. Dobra, będzie tego lenistwa. Idziemy na miasto. A miasto to ma nawet swoją nazwę, mianowicie Sandvik, co oznacza piaszczysta zatoka. Jedyna droga na wyspie mierzy niecałe 3 km. Jej północny kraniec wyznacza nasz pensjonat Bausar. Po kilometrze marszu na południe dochodzimy do portu i centrum miasta. Kolejne 2 km dalej droga kończy się na południowym wybrzeżu. Kiedy przypłynąłem na tę wyspę po raz pierwszy w 2019 roku, kobieta na promie twierdziła, że mieszka na niej dokładnie 16 osób, z czego jedna akurat się wyprowadzała, więc zostało 15 później. Teraz podobno jest 20. Nie wiem, czy po prostu to jest zaokrąglenie do 20, czy faktycznie 5 osób się wprowadziło. Może wróciło skądś, wyprowadziło się najpierw, a później zatęskniło za życiem Grimsey. A, tak czy inaczej, tłoku nie ma. A przynajmniej nie ma go wokół siedzib ludzkich. Dużo bardziej hałaśliwe są te ptasie. Morskie ptactwo obsiadło spokojne wody majestetycznego jeziora Sandvíkurfjörðin. Tak, taka łuża ma swoją nazwę. A te ptaki to w ogóle też mają swoją nazwę. One nazywają się kria po miejscowemu, jednak ja nazywam je mewy kurwy, bo to są takie ptaki, które podlatują do ludzi i dziobią w łeb, normalnie do krwi. Ale podobno już o tej porze roku się uspokoiły, bo już jaj nie znoszą więcej. Nie znoszą ich. O proszę, tutaj mamy z kolei grimsejskie centrum sportu ze stadionem olimpijskim. Może być im ciężko zebrać drużynę do grania. Przedmieścia Sandviku. Około 100 gatunków spotykanych na wyspie ptaków stanowi zresztą jedną z 2 głównych atrakcji Grimsey. Obok tej już wspomnianej na północnym wybrzeżu. Takes the inside out and dries them, and then What bird is this? it's one of those. It's one of these. It's not the puffin eggs. Not the puffin. Yeah. You This can't get into the holes of the puffins to get the eggs. They eat a lot of eggs here. They go in the cliffs and. Yeah. And these, But puffins are already left, probably. yeah, they left. Swego czasu wysepka mogła pochwalić się jeszcze 3. atrakcją. Dziś możemy tylko wyobrazić sobie, jak wstrząsającym wydarzeniem w skali 20-osobowej wyspy musiało być doszczętne strawienie przez ogień jedynego zabytku na Grimsey. XIX-wiecznego kościoła. Building of the church. So this is the project of the new one. Yeah. And what happened to this old one? It burned. Burned down.
21st of September last year. Yeah. Somebody did it in Tesco? No. Just... Just electricity somewhere. Ah, okay. The rain. It was such a terrible day. Rain and wind and. And what do you do if there is a fire? Is there every man here, every woman is in the fire department to go and. Ah, yeah. But very many of them were on vacation in September. No to widzę, mamy takie centrum handlowo-usługowe, jest stacja benzynowa. Chodźmy, jak już wpadłem w taki szał zakupów, odwiedzić jedyny sklep na wyspie o nazwie Budin, która oznacza sklep. Otwarty od 15 do 16. Góðan daginn. Góðan daginn. Oh, it's so big. Ej, nie, no da się żyć tutaj. Spodziewałem się, że będą 2 półki z 3 jakimiś konserwami i 3 wody mineralne. No to normalny sklep. I to polecam bardzo, jakby ktoś kiedyś był na Islandii. Arcysłodycz. Kolejnym dobrodziejstwem naszego tutaj centrum handlowo-usługowego jest jedyna restauracja na Grimsey. Nazywa się, no nie zgadniecie, Krian. Podobno pafiny, czyli maskonury, te słynne ptaszki, które są wielką atrakcją Islandii, odfrunęły już z wyspy jakieś 2 tygodnie temu i jak informowali mieszkańcy, nie będziemy mieli okazji już ich zobaczyć, ale nie ze mną takie numery. Smakuje trochę jak kaczka. No spoko, ale w ogóle nie przypomina ptaka. Na wyspie istniała kiedyś szkoła. Jeszcze jak byłem w 2019 roku tutaj, to dowiedziałem się, że w szkole uczy jedna nauczycielka. Niestety uczyła wtedy samą siebie, bo jedyne dziecko nie osiągnęło jeszcze wieku szkolnego. Tymczasem teraz dowiaduję się, że szkoła jest już zamknięta. Być może dziecko po prostu przeniosło się. Może nie samo, no w sumie rodzice może też się przenieśli gdzie indziej. A nauczycielka ponoć została. She didn't want to go, So what does she do? She's here in the gallery in the summer. Then she has all kinds of work with the internet, things like that. But is she waiting for new children? No, she Maybe just they likes it here. Ah, she just likes. She'll teach if the children will come, but To jest chyba to ostatnie dziecko. I nauczycielka go goni. Nie uciekaj z wyspy, bo mnie wyjebią z roboty. Gruby na bramkę! Na ścianie w tej byłej szkole, patrzcie co odkryłem. Wisi skóra niedźwiedzia polarnego. Tak, niedźwiedzie polarne nie występują. Widać, że gościu stąd. Patrzcie czym jedzie. Niedźwiedzie polarne nie występują na Islandii wbrew niektórym stereotypom, ale czasem zdarza się któremuś przypłynąć na krze z Grenlandii i taki przypadek miał miejsce na Grimsey podobno w latach 60. No, czyli zapewne ten właśnie przypadek
Skończył tam na ścianie. Could you tell me when is it planned to open the new church? Next summer. Next summer? Yeah, I think so. So not this year. Probably not. No. Jeśli komuś się marzy życie na pustkowiu, to zapraszam. Świeci się światło. Zaraz mnie ktoś może poszczuć psem. A nie! Nie może. Na wyspie żyje trochę zwierząt. Są to zwierzęta gatunków takich jak owca oraz podobno koń. Nie ma natomiast ani jednego psa i ani jednego kota, bowiem posiadanie wyżej wymienionych stworzeń jest na Grimsey nielegalne. Co on jeden idzie na spotkanie mi? Owca się zepsuła. Nie ucieka. Owco! Owce uciekają przed ludźmi. Czego ty chcesz ode mnie? Ty, no za palca mnie złapał. No jak piesek się zachowuje normalnie ta owca. Latarnia morska wyznacza południowy kraniec wyspy Grimsey. Dalej już tylko jeden klif z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć z 12 owcami. Supposed to be here as well. It's broken or something? Zabierają owce do naprawy. Are you going to fix the sheep? Their mother passed away, so we feed them at home. Ah, okay, okay. So I'm gonna bring her to her brother. Okay, so it's eating. Okay, so have a nice trip. Skoro tę część wyspy mamy już zaliczoną, to poszukajmy teraz jakichś rozrywek. Przecież niemożliwe, że w centrum Sandviku wieczorami nic się nie dzieje. Jedną z licznych rozrywek pozostających do dyspozycji mieszkańców jest kryty basen. Niestety, nie wiedzieć czemu, akurat na kilka dni przed moim przyjazdem niepostrzeżenie zmieniły się godziny otwarcia. A dokładnie to ta jedna godzina otwarcia. No ale mi przykro teraz. Choć może trudno w to uwierzyć, to jednak głównym powodem, dla którego Grimsey odwiedzają niezbyt liczni turyści, nie jest zamknięty basen, ani zepsuta owca, ani nawet sklepik ze swetrami. Największa atrakcja wyspy jest w pewien sposób niewidzialna. Widzialna jest ta mewa, która chce mnie ugryźć. Co więcej, nawet ona ucieka z Grimsey. Jeszcze parędziesiąt lat temu znajdowała się tutaj, dokładnie za oknem z mojego pokoju. Aktualnie, żeby ją doścignąć, musimy udać się na sam
północny kraniec wyspy, czyli jakieś 20 minut z buta. No nie jest to taki hop-siup, o dziwo. Ale widok jest spoko z góry. O, jaka ładna plaża tam jest. Tylko nie ma dojścia do niej. Widać już, dokąd zmierzamy. Licznie zgromadzeni turyści. Ci przybyli prawdopodobnie aż z południowego wybrzeża, z okolic Latarni Morskiej. Oto i główna atrakcja wyspy Grimsey. Prawda, że urocza? Ale obiecałem, że atrakcja jest niewidzialna. Tak naprawdę atrakcją jest linia, wyimaginowana linia przecięcia się koła podbiegunowego północnego z lądem. Islandczycy udekorowali to wyjątkowe miejsce z charakterystyczną subtelnością. Pierdolnęli tam wielki głaz. Oto najdalej wysunięty na północ kawałek Islandii, jakieś 200 metrów za kulą, a zarazem jedyny jej fragment, który znajduje się na kole podbiegunowym. Taka sytuacja nie potrwa jednak niestety wiecznie. Otóż koło podbiegunowe przesuwa się o kilkanaście metrów rok do roku na skutek tak zwanej precesji osi ziemskiej. W związku z tym zjawiskiem opuści Grimsey, a zarazem Islandię, dokładnie w roku 2047. Co roku, w najdłuższy dzień roku, mieszkańcy organizują festiwal, podczas którego przyjeżdżają tutaj pick-upem, podczepiają kamora na łańcuch i przeciągają go o te kilkanaście metrów, tak żeby stale wyznaczał aktualną pozycję koła podbiegunowego. W międzyczasie Gaga już dawno zdążyła przygotować śniadanie dla gości. Czyli dla mnie. Is it possible to just find any job for somebody from outside and settle on Grimsey? Yes, if he is a fisherman. If he is a fisherman. There is no new job in Grimsey, but we have excellent internet connection. So if you are working in a computer about something, you can work that job in Grimsey. You can do it in Grimsey because we have excellent internet connection. We had new inhabitants last springtime. Oh. He bought a house here and he is here. Gaga, wysłuchawszy traumatycznej historii mojego wczorajszego rozczarowania pod basenem, postanawia coś z tym zrobić. The 1 hour? Oh yeah, it's perfect. Yeah. Co prawda na pływanie nie będę miał już czasu, ale chętnie obejrzę miejscowe centrum rekreacji. Odpłynęła nasza korweta. Co my teraz robimy? Prom z Dalwiku dociera na wyspę od 3 do 5 razy w tygodniu, zależnie od sezonu. Wróci dopiero jutro. What kind of fish is it? It's cod. This is cod, and this pink one? It's redfish. Ah, It's okay. cod. And how many people work on Grimsey with fishing? It's like 20 people or something. 20 people. And More. is everybody from Grimsey, or you come from the mainland? I'm from here. Yeah. You're from here. Yeah. And my dad and my grandfather, his 3 sons, they own like the company and 5 boats.
And I have something also for you. This is a postcard from my town, from Poland. Thank you. Sandomierz. Sandomierz. Yeah, thank you. So it will stay on Grimsay. Yes, it will. No i tak, prom odpłynął. Następny będzie dopiero jutro. A ja muszę się dzisiaj stąd wydostać. Ale wiecie co? A propos tego naszego guest house'u na Pustkowiu, to zapomniałem wam o czymś powiedzieć. Wieża kontroli lotów. Terminal. Tak. Port lotniczy Grimsay obsługuje regularny ruch pasażerski, zatrudniając całe 2 osoby. Zgadnijcie, kto stanowi personel naziemny. I see you are ready for takeoff. I left the key in the door. You have any luggage with you? Żebym nie pomylił gate'u. Oh! Thank you, so beautiful. Are you ready to leave the island? Thank you for help and for hosting. Sorry minutes, to Akureyri. Ma ta wyspa jakiś ten swój klimat. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.